Siema, witajcie na kanale WaterJet Support, z tej strony Krystian i Karol, cześć. Z racji, że pod ostatnim filmem pojawiło się sporo komentarzy, że Karol obsmarkał spawy, to dzisiaj dajemy mu głowicę z soczewką do czyszczenia i będziemy czyścić. Trzymaj, Karol. Dzięki. Mamy ze sobą kilka różnych elementów, mamy rurę, mamy pokrywę silnika, tarczę hamulcową, blachę ocynkowaną, stalową belkę pokrytą trudnościeralną farbą, którą pewnie widzieliście już na niektórych filmikach odnośnie hydropiaskowania. Mamy błotnik. No i co? Dzisiaj spróbujemy przetestować sobie nasze urządzenie 4 w 1 i właśnie funkcję szerokiego czyszczenia. Dzisiaj będziemy pracować na tym samym urządzeniu co na ostatnim filmie, czyli naszej spawarce 4 w 1. Dlaczego 4 w 1? Mamy tutaj spawanie, oczyszczanie spawów, szerokie oczyszczanie, które dzisiaj pokażemy oraz cięcie materiałów za pomocą wiązki lasera, tak? Cięcie laserem pokażemy prawdopodobnie w kolejnych filmach, a dzisiaj skupimy się wyłącznie na szerokim czyszczeniu, czyli na tym, co też często pytają nas klienci. Urządzenie o mocy 3 kW, czyli tutaj nic się nie zmieniło. Zmieniło nam się menu, bo mamy włączoną funkcję czyszczenia. Oczywiście samą moc i wszystkie parametry dostosowujemy do zapotrzebowania, czyli materiału i tego, jaki chcemy efekt osiągnąć. Oprócz tego należy pamiętać też o odzieży BHP i tutaj taką podstawą są okulary, które chronią nas przed wiązką lasera. Karol jest już gotowy do czyszczenia. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawy efektów tego, jak ta spawarka oczyszcza, bo pracowałem na piaskarkach i hydropiaskarkach, ale lasera czyszczącego jeszcze nie widziałem w akcji, więc tak naprawdę jest dzisiaj dla mnie ten pierwszy raz, jeżeli chodzi o tą technologię. I co? Idziemy się przekonać. Jakoś wiesz, tak mi zza pleców czy coś. Jedziemy. Teraz dla porównania ustawimy moc 2500 W i sprawdzimy, jak będzie nam czyściło urządzenie. Drugą próbę wykonamy ze strony drugiej. Także uwaga! Światła! Akcja! Lepiej wygląda na wyczyszczone na niższej mocy, ponieważ nie mamy takich widocznych wżerów wejść w strukturę materiału, jak w przypadku mocy większej. Także myślę, że domyślnie do pozostałego czyszczenia ustawimy sobie na 1800 i w razie potrzeby będziemy to zmieniać. Teraz to. Dawaj tarczę hamulcową. Element jest bardzo ładnie wyczyszczony. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o czyszczenie stali z rdzy, to nasze urządzenie nie ma z tym problemu. Bardzo ładnie sobie poradziło. Co, sprawdźmy teraz może, jeżeli chodzi o farbę i inne elementy. Sprawdźmy to. Odgarniemy trochę tutaj brudu, bo belka stała na dworze. Więc jest tutaj trochę ziemi, piachu. Zresztą pewnie belkę, tak jak mówiłem wcześniej, poznajecie. Podobnych belek używamy do testów, jeżeli chodzi o hydropiaskarkę. Mamy trochę farby, trochę rdzy, także myślę, że dosyć ciekawe wyzwanie dla naszego urządzenia. To się okaże, czy to jest wyzwanie. Pozwól, że ja to ocenię. Hydropiaskarka lepiej sobie radzi, ale do takich, powiedzmy, do takiego czyszczenia okazjonalnego bardzo fajnie, tak, wyczyściło, więc tutaj nie ma z tym problemu, nie ma rdzy, nie ma farby. Ja uznaję, że to jest w porządku na ten materiał. Kolejnym elementem, który będziemy próbować wyczyścić, jest to pokrywa, jakiś element silnika. No są tu smary, zabrudzenia. Zobaczymy, czy to się uda. Jeżeli się uda, jak to się uda. Uwaga na oczy.
Czasami za dużo gada, nie? Ludzie w filmach mają rację. Widziałeś kiedyś efekt wow? To jest prawie efekt wow. No, według mnie bardzo ładnie wyczyszczone. Nie, bardzo fajnie, bardzo szybko pozbyliśmy się tych osadów. Na pewno nie nadaje się do gumy, tak? No tak, widać, że tutaj, gdzie były jakieś taka gumowa uszczelka, czy jakiś o-ring, to w tym miejscu Jest osmalone. tak, jest osmolone, bo to tak jakoś się przypaliło. I co, pokrywy silnika śmiało można czyścić, tylko wcześniej zdejmujemy uszczelki, wszystkie elementy gumowe, pewnie też tworzywa sztuczne inne. Jedziemy dalej. Kolejny element, tutaj projekt, przy którym będę musiał się postarać. Jest to stalowa skrzynka własności naszego kolegi, który jest za kamerą Tomka. No i bardzo mnie prosił, żebym to zrobił na gotowo. Czy się uda? Nie wiem. Czemu zawsze mówisz nie wiem? Bądź trochę pozytywny. Jedziemy! Tak prezentuje się skrzynka po czyszczeniu laserowym. Trwało to no dosłownie z minutę, może dwie. Ręcznie bujałbym się z tym pewnie z godzinę. Ciekawy przykład tego, jak laser radzi sobie z takimi tutaj zagłębieniami, miejscami ciężko dostępnymi. Tutaj widać, laser wszędzie ładnie sobie wchodzi. Tak to wygląda z tyłu, z boku. Teraz będziemy czyścić ostatni element z naszej listy, czyli błotnik od auta. I co, sprawdźmy, jak sobie nasze urządzenie poradzi z tym elementem. Jesteśmy już po testach. Efekty widzieliście przed chwilą sami. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, bardzo proste w obsłudze, wystarczy odpowiednia odzież BHP, przeszkolenie, no i jakieś zaplecze techniczne. Szybko działa, czyści bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wykorzystanie, to myślę, że to jest świetne urządzenie, jeżeli chodzi o jakieś usługi, bądź też pracę oczywiście na fabryce, bo mamy samą opcję spawania, opcję cięcia i oczyszczania materiałów szeroką wiązką lasera. Myślę, że więcej komentarzy tutaj nie potrzeba, a jeżeli Wy mielibyście jakieś pytania albo propozycje, jeżeli chodzi o czyszczenie materiałów, bądź cięcie, bądź spawanie, no to napiszcie w komentarzach pod tym filmem na YouTubie. A ja w takim razie zapraszam na kolejne filmy z serii laserowej i oczywiście waterjetowej. Cześć!